Wydaje ci się, że jesteś śledzony. Z warsztatu znikają ci narzędzia. Twoja żona widzi jakieś światła w ciemności w godzinach wieczornych. Nic się nie martw. To pewno teorie spiskowe. Możliwe, że twoja żona widzi światła LED odbite od telewizora w szybie. Ale mniejsza z tym, żeby się upewnić, możemy zrobić coś, co następuje. I dlatego chcę rozpocząć nową serię. Tutaj o urządzeniach monitorujących. Na ten czas rozpoczniemy sobie skromnie. Zakupiłem switczyk i kamerkę. Na razie skromnie, po sztuce, także zrobimy sobie jakieś unboxingi. A dziś na mój stół trafiła kamera Reolink TrackMix PoE. Co to jest PoE? O tym się skupię w jednym z następnych odcinków. Ona ma 8 megapikseli, podwójny obiektyw, a w dniu dzisiejszym zrobimy sobie otwieranie. Jeżeli chodzi o te kamerki, jeżeli zakupicie, jak widzicie, nie akceptujcie, jeżeli pieczęć jest przerwana. Nie? Ja użyję narzędzia prowizorycznego, z tego względu, że bym musiał iść na dół. Kabel sieciowy. Śrubki. Oprócz tego możemy zainstalować kartę pamięci. Ta karta jest potrzebna, jeżeli chcemy robić jakieś timelapsy, inne rzeczy. Przynajmniej tak było w przypadku poprzedniej kamerki, którą miałem. Tutaj mamy zasilanie, jak również złącze RJ. PoE powoduje, że nie potrzebujemy zasilania, ale do tego też muszą być odpowiednie switche albo rekordery, które posiadają właśnie taką opcję. Dlatego też ja kupiłem 5-portowy switchik, który ma PoE właśnie. Tu jest mój switchik z Excel i przynajmniej tymczasowo sobie podłączymy pod niego. Myślę, że można podłączyć pod jakikolwiek port. Nie tą. Na przykład teraz jeszcze tylko kamerka. Będę musiał skombinować kabelek. Jak widzicie, ten niebieski jest do kamerki, podejrzewam. Chociaż z taką długością to nie za wiele da się zdziałać. Tu natomiast kamerkę podłączam pod RJ. I chyba powinno działać. Nic się nie dzieje. O! Rozgląda się. My sobie przełączymy na aplikację. Pobieram.
Podłóż hasło do urządzenia. No i działa. Jak widzicie, to są urządzenia typu plug and play. No i widać tam jakieś rzeczy, którym nie chciałbym, żeby było widać. No ale mniejsza z tym. W każdym bądź razie urządzenie działa. Prawdopodobnie będzie trzeba się pobawić opcjami. Tutaj mamy opcję Move. Timelapse. O, to właśnie mnie by interesowało. Alarm dźwiękowy. No, wyje nieźle. Oświetlenia. Reflektor. A jakbyśmy chcieli dać znać, że odstraszyć kogoś. Śledzenia. Widać jakieś pyłki na dywanie. A odkurzałem wczoraj. Wstępnie ustawiony. Punkt kontrolny, kalibracja. Co to jest kalibracja? Aha, że on sobie bada otoczenie. Punkt kontrolny. Ok, czyli że tam się powróci do punktu kontrolnego. Wstępnie ustawione punkty. Ok, no to jest na razie dla mnie nieważne, bo sobie testujemy. Także sobie wrócimy. Nagrywanie. I się nagrywa. Snapshot. Że zrobi zdjęcie, podejrzewam. Hej. No, to jest chyba wielkość obrazu. No dobra, ale są dwa obiektywy. Jak je przełączać? Ok, karta SD nie jest sformatowana. No to sformatuj. No dobra, to takie opcje. Ale kamera działa. Przy takim oświetleniu w mieszkaniu, gdzie ono nie jest zbyt potężne, to myślę, że jest ok. Tutaj co jest? Głośność. A, to konfiguracja wyglądu przy większej ilości kamer. Także z moją jedną kamerą tutaj ta opcja wydaje się odpowiednia. A zobaczymy sobie. A tu 2,
Coś tam zwinąłem. A, escape'em chyba się przechodzi pomiędzy kamerami, a zróbmy tak. A, jest i druga ta. Czyli, że można sobie to zbliżenie zrobić. O, na ten czas ta wydaje się odpowiednia. No mówię, że to jest moja pierwsza kamerka, gdyż myślę, że w przyszłości pojawią się inne modele. Oczywiście wszystko będzie zależeć od finansów. Tą wyłapałem z promocji na Amazon Prime Day bodajże. Jest data. Także datę można pewnie wyłączyć, ale to chodzi o to, żeby wiedzieć na przykład w którym momencie. Tryb rozciągnięcia, co to jest? Aha, że to troszkę tak. Uruchom przy starcie. Języki są. Status systemu. No i dobrze. Kamerka działa, teraz pozostaje mi tylko ją zainstalować na zewnątrz. Tylko by mi się przydał jakiś kabel, kilka metrów. Mam taki trochę dłuższy, ale to bez sensu. No nic. Przełożymy dalszą część filmu na termin późniejszy, prawdopodobnie. Ale jak widzicie, wszystko działa. Podłączone, żadnej filozofii, nie potrzeba żadnych instalatorów. Po prostu plug and play. Tu macie przykładowy obraz z kamerki, jak to wygląda. No, ja jestem z zakupu strasznie zadowolony, a to by było na tyle. Ja Was serdecznie pozdrawiam i do zobaczenia w następnym filmie.